Sony. Sony nie daje nam odpocząć. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i dzisiaj chcę wam pokazać, jak wygląda nowa usługa, jak ona się nazywa? PlayStation Plus Video Pass. Okej, w porządku. W każdym razie Sony wjechało z zaskoczenia i na konsoli PlayStation i na PlayStation 4 i na PlayStation 5 udostępniło nowy bonus do usługi PlayStation Plus. Wiadomo, usługa, gdzie co miesiąc dostajemy gry, a ogólnie to PlayStation Plus jest po to, żeby grać w gry multiplayer. Teoretycznie te gry to jest taki miły dodatek. Ale mamy kolejny dodatek w kolekcji i to dodatek, który, chciałbym powiedzieć, że się go spodziewałem. Trochę się spodziewałem, że Sony zrobi, miałem nadzieję przynajmniej, że Sony zrobi kiedyś coś takiego, ale nie spodziewałem się, że w takiej formie i od tej strony, ponieważ czuję się trochę zobligowany do nagrania tego filmu, ponieważ usługa PlayStation Plus Video Pass wystartowała dzisiaj wyłącznie w Polsce. Na zasadzie nigdzie nie ma tej usługi. Wystartowali dzisiaj 22 kwietnia tylko i wyłącznie w Polsce. Jest to usługa testowa. Zawiera filmy i seriale, które stworzyło Sony, które wyprodukowało Sony, co ma zresztą sens, bo dla nich to jest na dobrą sprawę bezkosztowe. Nie jestem pewien, czy całkowicie, ale na pewno tańsze niż kupować filmy od kogoś na licencji. A i ciekawy eksperyment. I to jest ciekawe, że polski rynek jest podobno dla nich dobrym rynkiem do takich eksperymentów. Przekażcie to Disneyowi. To jest naprawdę dziwna sytuacja. I przepraszam was bardzo, że nie jestem gotowy z całym setupem i że nie widzicie tego dokładnie na ekranie 1:1. Stwierdziłem, że nie chce mi się bawić z zabezpieczeniami PlayStation, nie chce mi się teraz tego obchodzić, nie mam specjalnie możliwości, a temat jest bieżący dziś, więc kiedyś mogę wam to poprawić, jak już rozgryzę ten cały system, ale dzisiaj chcę wam pokazać, jak działa ta usługa po prostu. Ja siedzę obok, tłumaczę wam, jak Jacek Gmoch. Dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Żeby nabyć Video Passa, musicie mieć PS Plusa i konto w Polsce. Mieszkać w Polsce albo konto w Polsce. Nie jestem do końca pewien, czy jeśli macie polskie konto i jesteście za granicą, to też to będzie działać, czy to działa tylko z polskiego terytorium. Jak wiecie, wideo mogą być troszkę bardziej ograniczone niż gry ze względu na różne prawa licencyjne. Ale jeśli już spełniliście te warunki, to musicie po prostu przeklikać się do zakładki multimedia. W moim przypadku na PS5, wiem, że na PS4 wygląda to inaczej. I w zakładce wszystkie aplikacje macie Video Pass do pobrania. Dodajecie do swojej biblioteki, kupujecie i macie PlayStation Video Pass. Więc zobaczmy, jak się sprawuje ta aplikacja. Ponieważ sytuacja jest dosyć... tak jak już mówiłem, sytuacja jest dosyć dziwna. Aplikacja jest bardzo podstawowa. Tak naprawdę, ja wiem, to jest usługa testowa, która ma działać tylko i wyłącznie przez rok. Podobno filmy mają być dodawane co 3 miesiące, nowe do biblioteki. Ale powiem wam, że tego nie ma za dużo. Nie spodziewałem się, szczególnie, że w takiej testowej usłudze tego będzie aż tak dużo, szczególnie na przykład biorąc pod uwagę, że w PlayStation Plus Collection też nie ma zbyt wielu gier dla użytkowników PS Plusa. Ale tutaj mamy wybraną bibliotekę filmów i seriali od Sony Pictures. Takie filmy jak Bloodshot, to jest dosyć nowy film z marca 2020 roku, Zombieland 2, Jumanji, Aniołki Charlie'ego, film, który w Polsce chyba w kinach nigdy nawet nie wylądował. Venom, Bez litości 2, Blade Runner 2049, Baby Driver. Oj, dobra, przeszedłem teraz do seriali. Nawet jakbym chciał powiedzieć wam wszystkie tytuły, które tutaj są dostępne, to się nie zejdzie długo. Zobaczcie. Przeklikam się do końca listy, nowy początek. Tutaj, co by nie mówić. Sony Pictures ma w swojej ofercie kilka naprawdę dobrych tytułów i te kilka dobrych tytułów tutaj się znajduje. Ale jest kilka ale. Na przykład na końcu listy jest Bad Boys, a tutaj jest film, który się nazywa Jak się skubie w Ameryce? Szczerze, pierwszy raz usłyszałem o tym, że American Hustle ma w Polsce inny tytuł. Nawet tutaj jest napisane American Hustle. Nie, to jest ogólnie na plus, że wszystkie grafiki są polskie. Tak, pod tym względem interfejs jest polski. Ale naprawdę z polskich rzeczy to wolałbym, żeby polskie tłumaczenia były uzupełnione w 100%, bo nie są. Z tego, co przeglądałem całą bibliotekę, nie uświadczyłem ani jednego polskiego audio. Nie, ani lektora, ani dubbingu. Na przykład jak wejdziecie sobie na Jumanji następny poziom, czyli dosyć nowy film, z końcówki 2019 roku. Jak klikniemy sobie na Jumanji, player niezbyt skomplikowany, bardzo podstawowy. Okej, to nie jest najlepsza rozdzielczość na świecie, ale uwierzcie mi, jest lepsza sytuacja i zaraz się poprawi. Ale w rogu mamy wybór napisów, wybór tłumaczeń
I tych opcji jest bardzo mało. Jeśli chodzi o samą Jumanji, następny poziom, mamy tylko angielski 5.1, angielski stereo, nie ma polskiego dubbingu, nie ma polskiego lektora, a w ustawieniach napisów mamy polski i angielski. Albo język, który się nazywa wyłącz. Może zrobię wam trochę ciemniej, ale sama karta filmu też nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Jest po prostu podstawowy opis, data, kategoria, zobacz więcej opisu i w sumie to tyle. Nawet nie mogę zmniejszyć tego opisu, tylko wychodzę od razu do menu. Dziwne to jest. Ale cóż, jest wzdów i włącz ponownie. Tej funkcji wznów nie było. Była ona zepsuta przez jakieś kilka pierwszych dni Disney Plusa w listopadzie 2019 roku, ale to jest taka tylko mała dygresja. Ale tak samo jeśli chodzi o inne filmy. Venom. Jeśli wejdziecie sobie w Venoma, to macie audio angielskie stereo, angielskie 5.1, ustawienia napisów polskie. Polskie, angielskie i tyle. Co by nie było, to nie jest poziom takich naprawdę złych VOD, typu napisy wbudowane w wideo, nawet się nie da niczego usunąć, nie da się niczego przestawić. Nie, co by nie mówić, jakość wideo na tej usłudze jest ok. Jest dobra do oglądania. Może to nie jest 4K, może tutaj nie ma Dolby Atmosów, Visionów, ale jest przynajmniej to znośne 1080p. I wydaje mi się, że naprawdę ze znośnym bitrate'em, na przykład w porównaniu do takiego HBO Go. Tak, nawet pod tym kątem, nawet z taką biedną, testową aplikacją, ta aplikacja przewyższa niektóre możliwości HBO Go. Dobrze, ale problem polega na tym, że niektóre filmy nie mają w ogóle tłumaczeń. Nie mówię, że nie mają dubbingu czy nie mają lektora. Niektóre filmy po prostu nie mają żadnych napisów. A wiecie, to jest usługa, która testowo wystartowała tylko i wyłącznie w Polsce. Więc nie myślicie, że to powinien być przynajmniej wymóg? Nie wiem, będziemy obserwować, może w kolejnych dniach to się zmieni, ale na przykład taki Baby Driver, napisy angielskie. Tyle. Okej. Dziwne. Ale dobra, jeśli chodzi o filmy, sytuacja wygląda okej. Nie najlepiej, ale w miarę. Ale co do seriali? Seriali jest mało. Taki od razu mały disclaimer. Ja wiem, że prawa do wykupywania filmów i seriali są skomplikowane. Sony ma też posprzedawane licencje na inne stacje telewizyjne, inne platformy streamingowe i dużo z tych filmów, które tutaj macie, też możecie znaleźć na innych platformach streamingowych. Ale na przykład z seriali. Mamy tutaj dosłownie, jeśli się nie mylę, 4 sztuki seriali. Jest Community. Każdy sezon Community jest rozbity na oddzielne okienko. Nie wiem, czy to tak ograniczenie technologiczne, że nie rozdzielili, że można dawać więcej sezonów, czy po prostu dali, żeby wyglądało, że jest więcej seriali tutaj. Ale dobra. Jest Community, dla fanów Community. Nie zauważyłem, żeby były polskie napisy, od razu mówię. Lost Girl 5 sezonów. Jest serial, który się nazywa Super Mansion. 3 sezony. Podobno jest to polska premiera tego serialu. Też nie uświadczyłem tam żadnego polskiego tłumaczenia. Serial SWAT, 2 sezony, Future Man, 3 sezony oraz Deadly Class. To jest miły dodatek, wszystko bez polskiego tłumaczenia. Okej. Co jest w sumie zaskakujące, bo ta platforma tak ogólnie jest bardzo podstawowa, tak? Ja zdaję sobie z tego sprawę, jest to w końcu testowa usługa, ale ona nie wygląda aż tak źle. Opisy są pouzupełniane, grafiki są porobione na polskie, a dużo na przykład Netflix. Przez długi czas w Polsce Netflix miał problem z takimi brakami, ale okej. Zobaczymy. Jeśli chodzi o funkcjonalność tego serwisu, to jest naprawdę tyle. To jest taka vanilla. Po tym nagraniu postanowiłem potestować te aplikacje jeszcze mocniej pod kątem funkcjonalności i powiem wam, że jest źle. Nie mówię tu już o jakichś bajerach, które mają inne, bardziej zaawansowane platformy streamingowe, które są na rynku już dłuższy czas. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest test, ale ten test powinien być chociaż jakkolwiek funkcjonalny. Okej, da się odpalić i obejrzeć bez przerwy, ale spróbujcie na tej aplikacji przewinąć jakikolwiek film. To jest katorga. Może nie rozgryzłem odpowiedniego sposobu na to, ale jak próbowałem przewijać filmy przyciskiem R1, to raz działało, raz nie działało. Nie da się po prostu suwakiem wybrać konkretnego momentu w filmie. Trzeba do niego dojechać. Co to jest? VHS? Nie ma tutaj nic więcej. Jeśli chcecie obejrzeć tę produkcję,
Myślę, że jeśli coś ma polskie napisy, jeśli to wam wystarczy, jeśli chcecie obejrzeć niektóre z tych filmów, to jest miły dodatek dla posiadaczy PS Plusa. Szczególnie, że to jest test, który ma działać przez tam najbliższy rok. To na pewno nie jest żadna próba Sony, żeby wchodzić z własną platformą streamingową i autentycznie jakieś dać mocne uderzenie w świecie streamingu. Może w przyszłości, może to jest jakiś zaczątek, może Sony bada rynek, czy z tylną furtką od strony PlayStation mogą wejść w świat streamingu, aczkolwiek na razie na pełny rzut się nie zapowiada, na głęboką wodę, ponieważ Sony robi dobre deale z Netflixem, dobre deale z Disneyem. Zrobiliśmy wczoraj z Radkiem film na ten temat, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zerknijcie, ponieważ Sony robi ciekawe rzeczy. I Sony nawet sprzedaje filmy ekskluzywnie Netflixowi, te, które miały pójść do kina, więc wydaje mi się, że Sony robi wszystko, żeby zmaksymalizować swoje zyski, co jest logiczne, bo jest korporacją. Ale cóż, nawet menu tej usługi, strona główna, filmy, seriale, ustawienia. W ustawieniach możemy restartować aplikację, mamy pomoc i informacje, nic więcej tutaj nie ma. To nie jest fizyka kwantowa. Będę w najbliższych tygodniach obserwować tę platformę, jak będzie się rozwijać, czy te braki będą uzupełniane i w ogóle co chce zrobić Sony z tą platformą, ponieważ na razie mam tylko same znaki zapytania przed sobą, ale jest to niesamowicie ciekawa inicjatywa, szczególnie, że Polska góro. Tutaj wstawcie gifa z pudzianem Polska górą, tylko dostępna w Polsce. Więc mam nadzieję, że moja prezentacja wam coś rozjaśniła odnośnie tej usługi. Dajcie mi znać, czy wy byście zasubskrybowali. Czy może PS Plusa nie subskrybuje się specjalnie dla tej usługi, ale czy jesteście w ogóle zainteresowani? Jeśli jesteście użytkownikami PS Plusa, albo nie jesteście użytkownikami PS Plusa, jestem ciekawy waszego zdania, bo ja sam szczerze nie jestem jeszcze w tej chwili pewien, co o tym myśleć. Jeśli wam się podobał ten film, to dajcie nam łapkę w górę, bo to nam bardzo pomaga i zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Musiałem nagrać ten film, bo Natalia mi kazała. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.